Cześć! W dzisiejszym szybkim odcinku pokażę Wam, jak rozwiązać zagadkę mauzoleum w Madison. W dużym skrócie polega ona na fotografowaniu krypt ofiar Madison. Jak dowiadujemy się z fabuły gry, Madison zamierzała zamordować 7 osób, lecz ostatecznie zabiła 4. Każdej swojej ofierze Madison robiła zdjęcia i nie wiadomo, czy było to częścią wykonywanych przez nią rytuałów, a może po prostu chciała uwiecznić te wydarzenia. W każdym razie musimy teraz prześledzić jej drogę i sfotografować wszystkie 4 ofiary w kolejności, zaczynając od tej na pierwszym piętrze. Będąc w mauzoleum, słyszymy dobiegający do nas głos, który opowiada o wszystkich tych zdarzeniach. Na jego podstawie możemy rozwikłać tą zagadkę. Na pierwszym piętrze głos opowiada nam historię pierwszej ofiary Madison, czyli jej 75-letniego ojca. Dzięki temu wiemy, że musimy szukać krypty mężczyzny o tym samym nazwisku co Madison, który miał ukończone 75 lat. Gdy znajdziemy jego kryptę, robimy zdjęcie i udajemy się na drugie piętro. Na drugim piętrze musimy odnaleźć kryptę drugiej ofiary Madison, czyli jej 71-letniej matki. Zatem szukamy krypty kobiety o tym samym nazwisku co Madison, która miała skończone 71 lat. Ponownie robimy zdjęcie i udajemy się na piętro trzecie. Tutaj sprawa nam się troszeczkę komplikuje, ponieważ trzecią ofiarą Madison jest ktoś, kto totalnie nie był z nią spokrewniony, natomiast wiemy o nim, że był mężczyzną i miał 27 lat. I na podstawie tego opisu musimy przeszukać wszystkie krypty. Część z nich będzie zamurowana, część będzie pusta, a do innych będzie trzeba się dostać za pomocą młotka. Przeszukujemy je po kolei, szukając tego 27-letniego mężczyzny. Jeżeli pomylicie się na tym etapie, będziecie musieli rozpocząć tą zagadkę od samego początku, ponieważ kolejność zdjęć ma tutaj bardzo duże znaczenie. Do opisu pasuje nam krypta Drake'a, więc robimy zdjęcie i jedziemy na piętro czwarte. Tam znajduje się ostatnia ofiara Madison, czyli 35-letnia kobieta. Na tamtym piętrze również będziemy musieli porozwalać kilka kafelków na ścianie za pomocą młotka, ale oprócz zamurowania krypty dodatkowym utrudnieniem są płytki, które zasłaniają w niektórych datę zgonu danej osoby. Dla pewności możecie przejrzeć sobie pozostałe krypty i sprawdzić, czy ktoś tam miał 35 lat, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że za każdym razem pasującą kryptą jest krypta Lynn. Robimy jej więc zdjęcie i jedziemy na 5. piętro, na którym nie szukamy już ofiary, ponieważ głos, który słyszymy, dobitnie sugeruje nam, że 5. ofiarą jesteśmy my. Gdy wjedziecie na 5. piętro, naprzeciwko Was zobaczycie lustro. Wystarczy do niego podejść i zrobić mu zdjęcie. Lustro pęknie, a Waszym oczom ukaże się klucz, który zabieramy ze sobą i wracamy z powrotem na parter. Tutaj nie musimy wykonywać już żadnych więcej zadań, co prawda czeka nas tylko kilka jumpscarów, ale nic Wam nie grozi, możecie bezpiecznie wrócić do głównego domu. Klucz będzie nam potrzebny do pokoju z zegarami. Jeżeli będziecie szukać rozwiązania tamtej zagadki lub jakiejkolwiek innej, to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia innych moich odcinków, w których znajdziecie pozostałe rozwiązania. W tym filmie dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Pa!